nie zajęliśmy się jeszcze wkładką znajdującą się tutaj w tym ramieniu gramofonu. Spróbujemy po prostu ten gramofon na tyle uruchomić, żeby wydał z siebie jakiś dźwięk. Ja w każdym razie próbowałem odtwarzać płyty przy tej wkładce, to nie funkcjonowało. One są niestety bardzo wrażliwe. Masa to powinien być ten, na który jest podawany sygnał. Ten. Gdybym na przykład wyjął te całe wnętrzności tej wkładki, to tę mógłbym włożyć tutaj do środka. A do plusów byśmy podłączyli tutaj ten przewód, tą żyłę sygnałową. Połączę ze sobą te plusy i te minusy i zaraz to przylutuję, żeby one się dobrze trzymały. Ale już mam tutaj te piny ze sobą połączone i teraz do nich muszę przylutować odpowiedniej długości przewodziki. Teoretycznie mielibyśmy to podłączone. Pytanie teraz, czy to działa. It's now or never. Come hold me tight. Mamy tutaj opisane też właściwości silniczków. To jest silnik typu 602A. Myślę, że całkiem fajnie udało się przywrócić do działania. It's now or never. My love got away. Cześć, bardzo chciałbym Was dzisiaj zaprosić na drugi odcinek poświęcony temu staremu polskiemu gramofonowi WGE 56CR z 1962 roku, wyprodukowanemu w łódzkich zakładach radiowych. Dla przypomnienia powiem tylko króciutko, że w poprzednim odcinku przede wszystkim rozkręciliśmy cały ten gramofon, obejrzeliśmy sobie jego budowę, zaglądając też króciutko do instrukcji obsługi o tym gramofonie. Mam nadzieję, że w tym odcinku sobie tę instrukcję dokładniej obejrzymy. Sprawdziliśmy tutaj działanie silniczka, trochę go naoliwiliśmy. No i przede wszystkim obejrzeliśmy sobie tutaj przekładnię odpowiadającą za napęd tego gramofonu i za zmianę prędkości 33,1/3, 45 oraz 78 obrotów na minutę. No i tam okazało się, jak to bardzo często przy tych gramofonach bywa, że wytarte, sparciałe, zniszczone są takie gumowe okładzinki tych rolek napędowych, które odpowiadają za napęd talerza przy tych poszczególnych prędkościach. Ponieważ takich oryginalnych gumowych okładzinek nie miałem, trudno byłoby je zdobyć, więc ja posłużyłem się takim trochę amatorskim sposobem. Zmierzyłem ich rozmiary i kupiłem taki silikonowy wężyk o wewnętrznej średnicy 8 mm i zewnętrznej średnicy 13 mm. Pociąłem go na takie półcentymetrowe kawałeczki, założyłem na te rolki. No i tak jak sprawdziliśmy w poprzednim odcinku, teraz ten napęd działa, talerz się obraca raz wolniej, raz szybciej, zależnie od ustawionej prędkości. Aczkolwiek nie byłem w stanie sprawdzić, czy rzeczywiście jest to prędkość odpowiednia i czy te płyty rzeczywiście da się w ten sposób na tym gramofonie odtwarzać, ponieważ nie zajęliśmy się jeszcze wkładką znajdującą się tutaj w tym ramieniu gramofonu. Ona niestety najprawdopodobniej jest wadliwa, trzeba ją będzie wymienić i właśnie tym chciałbym zająć się w tym dzisiejszym odcinku. No nie mam takiej oryginalnej wkładki typu UK8, jaka tutaj się znajduje, ale mam jakieś takie chińskie współczesne wkładki, które co prawda absolutnie nie są przewidziane do tego rodzaju gramofonu, ale widziałem, że udawało się takie wkładki do różnych tego typu gramofonów dostosować, dopasować. No i to chciałbym spróbować zrobić. Przyznaję, że tego jeszcze nigdy nie robiłem, więc sam jestem ciekawy, czy w ogóle przyniesie to jakiś efekt. Także to będzie tematem tego odcinka. Spróbujemy po prostu ten gramofon na tyle uruchomić, żeby wydał z siebie jakiś dźwięk. Najpierw obejrzyjmy sobie tę oryginalną wkładkę, która tutaj się znajduje. Aha, przypominam, że tutaj w tym ramieniu gramofonu są takie dwa przyciski. Zielony przycisk służył do tego, aby odtwarzać płyty tak zwane normalnorowkowe przy prędkości 78 obrotów na minutę. To były te stare, nie wiem, szelakowe na przykład płyty stosowane jeszcze w latach przedwojennych. A czerwony przycisk służył do tego, żeby odtwarzać tak zwane płyty mikrorowkowe przy prędkości 45 obrotów na minutę i płyty długogrające przy prędkości 33,1/3 obrotów na minutę. To są już te wszystkie, w cudzysłowie, nowsze płyty winylowe. Tutaj po prostu ta wkładka ma dwie igły i można było tymi przyciskami wybrać, którą igłą, jaką płytę chcemy odtwarzać. A w ten sposób możemy sobie tę wkładkę UK8 obejrzeć i zaraz ją stąd wyjmiemy.
O, tutaj myślę, że ta wkładka jest dosyć dobrze widoczna. UK8, jeżeli się nie mylę. Cena detaliczna 40 zł i tutaj w zależności od tego, który przycisk wciskam, ona się tak przechyla, że odtwarza płyty albo jedną, albo drugą igłą. A żeby tę wkładkę wyjąć, już nie pamiętam od której strony lepiej zacząć, może od tej. Trzeba ją troszeczkę tutaj wcisnąć, odchylić, o, i wyjmujemy. Tylko uwaga, bo tutaj znajduje się jeszcze taka sprężynka z taką malutką kuleczką. Ja tę kuleczkę też wyjmę. Ta kuleczka porusza się tutaj po prostu w tych dwóch rowkach wkładki, w zależności od tego, jak wciśniemy przycisk, jak ona się przechyli, i dociska, dzięki tej sprężynce dociska tę wkładkę, tak że ona nie obraca się jakoś tam luźno, nie wypada. Ta kuleczka jest ważna i przyznaję, że wolałbym jej nie zgubić, nawet jeżeli będziemy korzystać teraz z innej wkładki. Może nawet ja spróbuję tę sprężynkę stąd wyjąć i razem z tą kuleczką ją sobie zaraz gdzieś schowam do jakiejś torebeczki, bo to mi się może jeszcze przydać, jak ewentualnie znajdę taką oryginalną wkładkę UK8. Ona tak na pierwszy rzut oka wygląda w dobrym stanie, ale mam wrażenie, że gdzieś tutaj, jak ją oglądałem, to wydawało mi się, że jakiś tutaj element w środku był wyraźnie pęknięty. No nie wiem, może jeszcze troszeczkę z nią pokombinujemy. Ja w każdym razie próbowałem odtwarzać płyty przy tej wkładce, to nie funkcjonowało. One są niestety bardzo wrażliwe z upływem czasu, przy jakiejś nadmiernej wilgoci, przy zmianach temperatury niestety mogą tutaj stracić właściwości piezoelektryczne i po prostu to już wtedy przestaje działać. Może później jeszcze sobie zasadę działania tej wkładki trochę dokładniej obejrzymy. Tutaj mamy w tym ramieniu gramofonu doprowadzony przewód i teraz tak sobie patrzę, że tutaj ta tak zwana masa przewodu idzie do tego styku, a żyła sygnałowa z przewodu, ta wewnętrzna idąca w środku, jest podłączona tutaj do tego styku. Możemy spróbować, prawdę mówiąc, sprawdzić to też miernikiem, czy te przewody gdzieś tutaj nie są przerwane. One są bardzo cieniutkie. No dobra, postawiłem sobie tutaj miernik. Jakoś bym go chciał zaczepić, może o tak, żeby on dotykał, a może o tutaj za ten przewodzik go tak delikatnie zaczepię. I teraz w tej wtyczce DIN masa to powinien być ten pin i wydaje mi się, że dokładnie tak jest. Tutaj na żadnym z tych nie mamy. Dobra, a sprawdźmy jeszcze teraz ten przewód, czy tą żyłę sygnałową. No to zaczepię miernik. Myślę, że wystarczy, jak tak będę go trzymał. I jeden z tych dwóch, przepraszam, tak żeby to było widać. Jeden z tych dwóch pinów po bokach to powinien być ten, na który jest podawany sygnał. Ten. Nie ten, nie ten, ten. Ok, czyli wydaje się, że przewody nie są nigdzie przerwane, że powinno to działać. No to teraz zadanie będzie polegało na tym, żeby tę wkładkę współczesną tutaj zamontować. Ona, nie mogę jej tam po prostu przykleić, bo będzie za głęboko. Muszę wymyśleć coś, co by ją tutaj trzymało. Tak się nawet trochę zastanawiam, czy jej nie przykleić do tej oryginalnej wkładki. To wtedy to ramię troszkę byłoby niestety wyżej, ale może by to działało, a później sobie pokombinuję coś z jakimś tutaj adapterem. Gdybym na przykład wyjął te całe wnętrzności tej wkładki, to tę mógłbym włożyć tutaj do środka. Też nie byłoby to głupie rozwiązanie, ale trochę mi szkoda tej, bo ona jako eksponat jest po prostu fajna. Może jakbym taką już kompletnie zniszczoną miał, to bym to zrobił. No i muszę połączyć tutaj oczywiście te wyjścia z wkładki z tymi przewodami. Tutaj są chwileczkę. Te dwa bliżej siebie to są minusy, te dwa dalej od siebie to są plusy. To jest oczywiście wkładka do gramofonu stereofonicznego, ten jest monofoniczny, czyli tak jak widziałem, jak było to zrobione, byśmy musieli połączyć przewodzikiem
te dwa minusy ze sobą i te dwa plusy ze sobą i do minusów byśmy podłączyli przewód idący tutaj, łączący się z tym przewodem masowym, a do plusów byśmy podłączyli o tutaj ten przewód wchodzący tutaj tą żyłę sygnałową. No i teoretycznie wtedy powinno to działać, także spróbujmy to zrobić, a może rzeczywiście tymczasowo nawet delikatnie tutaj taśmą przykleję to do tej oryginalnej wkładki. To będzie głupio trochę wyglądało, ale mam nadzieję, że powinno to w ten sposób działać. Po prostu będzie to ramię troszeczkę wyżej nad płytą. Muszę tylko jakoś sprytnie połączyć te przewody. Prawdę mówiąc, to nie chciałbym tego tutaj odczepiać, lutować tu do tej wkładki, bo może kiedyś taką oryginalną wkładkę UK8 dostanę, tylko wolę tu wyprowadzić jakieś dodatkowe króciutkie przewody i połączyć ją może o tu z tymi śrubkami na przykład. Wtedy nie będę tutaj w ogóle ingerował w całą tę konstrukcję tego ramienia i w te połączenia przewodów w ramieniu. Dobra, no to spróbujmy tak na próbę zrobić, zobaczymy czy to działa. Jak nie będzie działało, to przywrócimy całą tę konstrukcję tak jak ona była wcześniej. Tutaj robi się trochę problem, żeby wam to pokazać, bo jest to bardzo, bardzo malutkie, ale wziąłem sobie taki cieniutki drucik i zrobiłem z niego takie malutkie klamerki, którymi połączę po prostu ze sobą te plusy. Przyznaję, że ja też mam problem, żeby to dobrze tutaj widzieć. Połączę ze sobą te plusy i te minusy i zaraz to przylutuję, żeby one się dobrze trzymały, a potem od nich wyprowadzę jeden przewód do tej żyły sygnałowej i jeden przewód do tego przewodu masowego. Może nie jest to jakoś pięknie, ale już mam tutaj te piny ze sobą połączone i teraz do nich muszę przylutować odpowiedniej długości przewodziki. Ja tutaj tak w taki niezbyt estetyczny sposób na razie tę nową wkładkę przykleiłem taśmą izolacyjną do tej wkładki UK8, tak żeby tutaj nie zablokować tych elementów mocowania i tego elementu, po którym porusza się kulka ze sprężynką. Przepraszam, że to tak wygląda, ale chciałbym sprawdzić, czy to w ogóle będzie działało. Jeżeli będzie to działało, to wtedy pokombinuję trochę z jakimś takim bardziej estetycznym i lepszym adapterkiem, który mi pozwoli tutaj tę nową wkładkę w ramieniu jakoś sensownie zamontować. Ale na razie chciałbym, żeby to się bez jakichś większych inwazyjnych działań tutaj w tym ramieniu trzymało. Mniej więcej byłoby to coś takiego i teraz musiałbym te połączone ze sobą piny połączyć tutaj przewodem z jedną z tych śrubek, a tutaj te minusy może najwygodniej będzie chyba jak połączę tu z tą śrubką i takim przewodem idącym tam pod spodem tutaj go doprowadzę. Czyli tak, potrzebowałbym mniej więcej może najpierw w końcóweczkę tego przewodu tutaj pod śrubkę zamontuję. Puszczę go mniej więcej tutaj pod spodem. Tutaj będzie wychodził do góry i tu się będzie łączył z wkładką. Ok, już mam to mniej więcej tak przygotowane jak chciałem, czyli tutaj od tych plusów idzie przewód, który będzie połączony tutaj z jedną z tych śrubek, a tutaj od tych dwóch minusów też idzie przewód, który będzie połączony tutaj z tą śrubką. I teraz spróbuję te przewody połączyć i zaraz to zamontować. Tutaj z jednej strony ten przewodzik mam już zamocowany. Włożę tutaj sprężynkę z kulką. Tę kulkę warto przykleić jakimś smarem, żeby ona nie wypadała. Ok, spróbuję teraz zamontować tutaj tę wkładkę. No, weszła, ok, siedzi. I teraz ten przewodzik muszę tutaj pod tę śrubkę zamontować. Dobra, teoretycznie mam to zamocowane. Zróbmy próbę miernikiem. Tutaj najpierw sprawdzę ten przewód masowy. Jest połączenie. Dobra, a teraz ten sygnałowy. No, coś tutaj nie. Może tutaj sprawdzimy.
jest. Z innymi nie ma. Z tym jest. Teoretycznie mielibyśmy to podłączone. Pytanie teraz, czy to działa. No to podłączmy teraz może ten gramofon do radioodbiornika. Tutaj mam radio Jovita, zresztą należące jeszcze do moich dziadków, które wymaga porządnego czyszczenia. Na pewno będą trzeszczały potencjometry, ale na razie nie bardzo mam inną możliwość. Podłączę teraz ten gramofon tutaj do wejścia do radioodbiornika. Gramofon jest podłączony do zasilania. No to teraz potrzebujemy jeszcze jakąś płytę. It's now or never. Come hold me tight. Give me Do my tego testu wziąłem na przykład płytę długogrającą, drobnorowkową, odtwarzaną przy prędkości 33,1 obrotów na minutę. To jest płyta z muzyką taneczną wydana przez Polskie Nagrania w latach 60., czyli bardzo dobrze pasująca do naszego gramofonu, jeżeli chodzi o czas powstania. Teraz akurat możemy posłuchać przebój It's Now or Never, jeden z największych hitów Elvisa Presleya, chyba z 1960 roku, ale tutaj mamy oczywiście wykonanie, czy cover w wykonaniu polskiego Presleya, czyli Bogusława Wyrobka przy akompaniamencie zespołu jazzowego Zygmunta Wicharego. Piosenka, co ciekawe, na melodię klasycznego włoskiego utworu o Sole Mio z muzyką Eduardo Di Capua. Zresztą jest to chyba jedna z kilku wersji, do której napisano angielski tekst. Przepraszam, nawiasem mówiąc, że mówię podczas odtwarzania tej płyty, ale jednak boję się, że jeżeli puszczę tutaj samą muzykę, no to YouTube może mi ewentualnie zablokować film z powodu naruszenia praw autorskich, a jeżeli muzyka będzie leciała ciszej w tle, myślę, że nie powinno być problemów. Generalnie płyta jest odtwarzana na w miarę dobrych obrotach, chociaż zatwardziali audiofile mieliby na pewno wiele zastrzeżeń. No, ja zbytnim audiofilem nie jestem i dla mnie jest to ok. W jednym miejscu na pewno usłyszałem, że płyta nieco zwalnia, to się powtórzyło przy 2 odtwarzaniach, więc nie wiem, może jest to kwestia samej płyty. A jeżeli chodzi o to radio Jovita, które służy nam dzisiaj za wzmacniacz i zarazem za głośnik, to jak już wspomniałem, jest ono od początku w mojej rodzinie i na pewno w jednym z kolejnych odcinków zajmiemy się jego wyczyszczeniem. Kłopot sprawia tutaj zwłaszcza potencjometr do regulacji głośności, który bardzo trzeszczy, dlatego jak już go raz ustawiłem, to staram się go teraz nie dotykać. my love got away. It's now or never. My love got away. It's now or never. My love got away. No dobrze, myślę, że tą niedługą prezentacją funkcjonowania tego gramofonu możemy ten dzisiejszy odcinek zakończyć. Może jeszcze przy jakiejś okazji odsłuchamy sobie jakąś płytę przy 45 obrotach, ale myślę, że i tak jeszcze do tego gramofonu wrócę, bo będę chciał tutaj jednak zmienić to mocowanie tej wkładki. Na próbę było to ok, ale generalnie no nie powinno być raczej tak, że jedna wkładka jest przyczepiona do drugiej, ponieważ po pierwsze jest to wszystko oczywiście razem cięższe, powoduje większy nacisk tej igły na płytę, a po drugie to ramię jednak też dotyka płyty, ono jest wyżej, dotyka płyty pod nieodpowiednim kątem. Tutaj ta część wkładki była tak minimalnie nad powierzchnią płyty. W przypadku tej płyty, która jest dosyć równa, nie grało to roli, ale włożyłem tutaj też na próbę taką troszeczkę pofalowaną pocztówkę dźwiękową i już wtedy robił się problem, bo ona tutaj zaczynała zaczepiać tą częścią wkładki, czyli ja to zmienię, tak jak wam powiedziałem, prawdopodobnie po prostu wezmę inną, kompletnie zniszczoną w środku wkładkę UK8 albo UK3, wygrzebię te wnętrzności, bo tę wkładkę nawet, mimo że ona nie działa, tę wkładkę UK8 chciałbym sobie zostawić do kolekcji, wygrzebię z niej wnętrzności i wkleję tę nową wkładkę do środka, w ten sposób będzie to się mogło ładnie trzymać, a nie ingerujemy tutaj w ogóle w budowę tego ramienia i możemy w razie czego zastąpić tę współczesną wkładkę oryginalną, jeżeli taką znajdę, ale tak czy inaczej cieszę się, że to w miarę funkcjonuje.
Ja jeszcze wziąłem walizeczkę tego gramofonu do czyszczenia, bo ona jednak z zewnątrz była dość mocno brudna, także trochę poszorowałem z wierzchu, z boków, na spodzie tę walizeczkę. Sam gramofon też jeszcze troszeczkę wyczyściłem. Tutaj zwłaszcza ta obudowa rolek napędowych była jednak mocno zabrudzona, a nie zrobiłem tego w poprzednim odcinku. Powiedziałem Wam też, że obejrzymy sobie tę instrukcję obsługi do gramofonu GE56. Natomiast tak sobie pomyślałem, ponieważ to jest troszeczkę starsza, o kilka lat starsza instrukcja, tutaj jako producent są jeszcze wymienione zakłady wytwórcze aparatów telefonicznych w Łodzi, a nie tak jak już w tym przypadku łódzkie zakłady radiowe. A ja chyba będę miał niedługo też taki gramofon GE56 czy WGE56, też wersję walizkową, właśnie jeszcze z zakładów wytwórczych aparatów telefonicznych, chyba z końca lat 50., z 59 roku, więc akurat ta instrukcja będzie do niego bardzo pasowała, wtedy ją sobie obejrzymy. Natomiast jak szukałem jeszcze informacji o tych starych gramofonach GE56 czy WGE56, to zajrzałem do tej jednej z moich ulubionych książek, jeżeli chodzi o stare urządzenia, domowe urządzenia radioelektryczne Górczyńskiego i Trusza. Ja mam tutaj dwa prawie identyczne wydania. Jedno jest z 61 roku, drugie jest, przepraszam, chyba z 66 roku. One się, jeżeli chodzi o treść, niewiele różnią i w obydwu tych książkach jest rozdział pod koniec już na 284 stronie gramofony elektryczne, w nawiasie adaptery, i jest to opisane dokładnie na przykładzie takiego jak ten gramofonu WGE56, to jest ta wersja walizeczkowa. Mniej więcej jest to książka z czasu, kiedy ten gramofon powstawał, on jest, przypominam, z 62 roku. Mamy tutaj opisane też właściwości silniczków, to jest silnik typu 602A, taki jaki znaleźliśmy w tym gramofonie, jest tutaj też silnik typu 1602A, jest oczywiście cały ten napęd talerza opisany, w sumie krótko, nie wiem, na kilku stronach, 5, 6, 7 stronach opisana budowa i działanie tego rodzaju gramofonów i pomyślałem sobie, że ja zrobię o tym oddzielny odcinek, po prostu sobie ten rozdział przeczytamy i zrobię skan z tych stron i umieszczę je jako plik PDF. Ale dzisiaj właściwie to, co chcieliśmy zrobić, czyli próba zamontowania takiej współczesnej wkładki gramofonowej, okazała się owocna. Ten gramofon gra, napęd zreperowaliśmy w poprzednim odcinku. Ja jeszcze takich wkładek mam kilka, bo one będą się nam jeszcze na pewno przydawały. A tutaj już zupełnie na pożegnanie postawiłem jeszcze raz na stole kilka polskich gramofonów, które mam w kolekcji. No to jest ten WG56CR z 62 roku, którym zajmowaliśmy się dzisiaj. To jest gramofon ten ze wzmacniaczem typu WG262, chyba, jeżeli dobrze pamiętam, z 1971 roku. O nim jest oddzielny odcinek na kanale, ale do niego jeszcze wrócimy, bo trzeba będzie tutaj zamontować oryginalny głośnik. A na stole postawiłem jeszcze jeden gramofon, którym zajmiemy się w jednym z najbliższych odcinków. To jest gramofon Narcyz G260. W tej chwili nie wiem dokładnie, z którego on jest roku, trzeba by zdjąć talerz i zobaczyć tabliczkę. Na pewno nie działa w nim napęd, czyli prawdopodobnie będzie też kwestia wymiany tych gumowych okładzinek rolek napędowych. Nie działa w nim wkładka, w tym przypadku chyba UK3, jeżeli dobrze pamiętam, czyli założymy prawdopodobnie też taką współczesną wkładkę jak do tego gramofonu. Poza tym wygląda on całkiem nieźle, mam nadzieję, że też da się go uruchomić i zrobimy też test jego działania. Ale to, tak jak powiedziałem, w jednym z następnych odcinków. Dzisiaj w każdym razie bardzo Wam dziękuję za ten drugi odcinek dotyczący tego starego polskiego gramofonu WGE56, wersja w walizeczce, z łódzkich zakładów radiowych z 1962 roku, który myślę, że całkiem fajnie udało się przywrócić do działania.